Zrobimy dzisiaj pyszny, jagodowy sernik na zimno. Bardzo prosty, niewiele składników. Jest bardzo kremowy, dwukolorowy. Pięknie się prezentuje, ale jeszcze lepiej smakuje. Zobaczcie. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od herbatników. Mam kakaowe. Mogą być również zwykłe maślane. Tych herbatników mam 240 gramów. Muszę je rozdrobnić na pył, dodać roztopione masło 80 gramów. Mieszam dokładnie. Wykładam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Blaszkę mam o wymiarach 28 na 24 cm. Dociskam dłonią i wstawiam do lodówki. Potrzebujemy teraz zrobić barwnik i smak do naszego sernika. Mam niepełną szklankę jagód, to jest około 150 gramów. Przerzucę sobie do rondelka i będę podgrzewać na małym ogniu około 5 minut, żeby mi się po prostu zaczęły rozparzać i puściły sok. Po 5 minutach wygląda to mniej więcej tak. Mogę wyłączyć i odstawić dosłownie na chwilę, żeby już nie parzyły. Nie czekam, aż całkiem przestygną. Przetrę je sobie przez siteczko. Zostanie mi tylko gęsty sok jagodowy, mocno intensywny w kolorze i smaku. Po przetarciu zostawię do wystygnięcia. Przygotowałam sobie również żelatynę, 6 łyżeczek, zaleję ją zimną wodą, około pół szklanki, zamieszam i odstawię na około 2 minuty. Po tym czasie ona już spęcznieje, wstawiam ją do mikrofalówki na około 20-25 sekund, żeby się rozpuściła. Możecie ją również delikatnie podgrzać w rondelku. Po podgrzaniu w mikrofali jest już płynna, ale mocno gorąca, więc odstawię ją na chwilę na bok. A za ten czas przygotuję sobie twarożek, który wymieszam z cukrem pudrem. Może to być ser taki dwukrotnie zmielony twarożek lub ser z wiaderka, taki na sernik, 1 kg. Do tego 100 g cukru pudru i ucieram razem, tylko żeby mi się połączyło. W drugim naczyniu ubijam śmietankę kremówkę, pół litra, mocno schłodzoną. Nie musi być bardzo sztywna, ale chcę, żeby była gęsta. Możemy połączyć już naszą masę w całość. Mam ubitą śmietanę i masę serkową z cukrem pudrem. Żelatyna już mi też przestygła. Dodam sobie do niej 1 łyżkę naszej serowej masy. Zamieszam, żeby zahartować żelatynę i wlewam ją do masy serowej, szybko ubijając, aż mi się połączy. I gotowe. Teraz musimy jeszcze dołożyć bitą śmietanę do masy serowej. Dokładam śmietanę do sera. Mieszam dokładnie razem. Możecie robotem, możecie szpatułką, tak jak ja. Chcę, żeby ta biała masa była bardziej puszysta, więc wolę szpatułką. Herbatniki wyjęłam już z lodówki. Wykładam na nie połowę białej masy serowej. Wygładzam i wstawiam dosłownie na kilka minut do lodówki. A do pozostałej białej masy dodaję przetarte jagody. I miksuję, żeby mi się połączyło i zmieniło cudownie kolor. Dosłownie chwila. Jeszcze szpatułką zbiorę całą resztę z brzegów, wymieszam i gotowe. Do środka dodam jeszcze jagody. Ile chcecie? Może być pół kubka, cały. To już od Was zależy. Może być dosłownie odrobina.
lub po prostu dać tylko na wierzch. Ja chcę do środka odrobinę i później resztę wysypię sobie na wierzch mojego ciasta. Wyjmujemy nasze ciasto jasne z lodówki. Było tam może 5 minut, nie dłużej, ale już zdążyło na tyle stężeć, że nam się nie pomiesza. Przekładamy pozostałą masę. Nie czekajcie dłużej, bo tu też jest żelatyna. Wykładamy całą fioletową masę na wierzch. Wygładzamy jeszcze po wierzchu. Posypujemy pozostałymi jagodami. Może być odrobina, może być więcej. Ile ich tam Wam zostało? Gdzieniegdzie jeszcze listeczki się trafiają. Ciasto wstawiamy do lodówki minimum na kilka godzin. Na drugi dzień pozostaje nam już tylko zrobić sobie kawę i kroić. Dzięki użyciu papieru możemy bez problemu wyjąć je z blaszki i łatwiej pokroić. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzu, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i udostępnijcie dalej. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Do usłyszenia!